Polsce co roku giną setki dzieci. Większość z nich wraca do domów w ciągu kilku dni, ale są sprawy, które od lat pozostają tajemnicą. To historie, które nie pozwalają spokojnie spać rodzicom, policjantom i wszystkim, którzy wierzą, że każde dziecko zasługuje na odnalezienie. Dziś opowiem wam o kilku zaginięciach, które do dziś budzą grozę i pytania. Co naprawdę się wydarzyło i dlaczego do dziś nie znamy odpowiedzi? Witaj na kanale Tajemnice na jednym oddechu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się 5 sprawom zaginięć dzieci, które wstrząsnęły Polską. Każda z tych historii to osobna tragedia, ale łączy je jedno. Do dziś nie wiadomo, co stało się z tymi dziećmi. Jeśli interesuje cię tematyka True Crime i chcesz wspierać rozwój kanału, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów. Jest rok 1995. Simorac na Śląsku. 10-letnia Ania Jałowiczor mieszka z dziadkami, bo rodzice pracują za granicą. Pewnego wieczoru bierze udział w szkolnej zabawie karnawałowej. Po imprezie nie wraca do domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, użycia psów tropiących i przeszukania okolicznych lasów, nie odnaleziono żadnego śladu Ani. Przez lata pojawiały się różne hipotezy, od ucieczki po porwanie na zlecenie. Wciąż jednak nie wiadomo, co wydarzyło się na tej krótkiej trasie ze szkoły do domu. Jak myślicie, czy ktoś z mieszkańców Simoradza zna prawdę, ale milczy? A może kluczowy trop został przeoczony już pierwszego dnia? 7 października 2012 roku. Wola Gałecka, województwo mazowieckie. 14-letnia Monika Kobyłka wracała do domu od koleżanki. Do przejścia miała zaledwie 200 metrów. Ostatni kontakt to SMS do koleżanki. Idę już do domu. Widziano ją jeszcze na przystanku autobusowym. Potem ślad się urywa. Przeszukano okoliczne domy, lasy, stawy. Przesłuchano dziesiątki osób. Zabrakło jednak nagrań z monitoringu, a żaden z przesłuchanych nie potrafił wskazać, co stało się z Moniką. Rodzina do dziś nie wie, czy Monika uciekła, została porwana, czy padła ofiarą przestępstwa. Czy w takich sytuacjach bardziej prawdopodobne jest działanie osoby z zewnątrz, czy kogoś z najbliższego otoczenia? Jak sądzicie, co mogło się wydarzyć na tych 200 metrach? 19 maja 1997 roku. Miasto Koło. 9-letnia Angelika Rutkowska bawi się na podwórku pod blokiem dziadków. Około godziny 17 jej babcia wychodzi na balkon i zauważa, że dziewczynki nie ma. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania. Przeszukuje piwnice, strychy, okoliczne ogródki działkowe. W pewnym momencie pojawia się świadek, który twierdzi, że widział dziewczynkę rozmawiającą z nieznajomym mężczyzną. Sporządzono portret pamięciowy, ale nikt z sąsiadów nie rozpoznał tej osoby. Przez lata sprawdzano różne tropy, nawet te prowadzące za granicę, jednak żaden nie dał odpowiedzi. Czy możliwe, że sprawca był kimś z zewnątrz, czy raczej z okolicy? Dlaczego nikt nie zauważył niczego podejrzanego w biały dzień? 17 lipca 2002 roku. Karlino, województwo zachodniopomorskie. 10-letnia Ewa Wołyńska bawi się na podwórku przed domem. Około godziny 15 jej mama wychodzi na chwilę do sklepu. Po powrocie dziewczynki już nie ma. Sąsiedzi nie widzieli nic podejrzanego. Nie było śladów walki, ani żadnych podejrzanych samochodów. Policja przeszukała okoliczne lasy, rzekę. Sprawdzono nawet wątki wyjazdu za granicę, ale nie natrafiono na żaden konkretny ślad. Rodzina Ewy do dziś żyje nadzieją, że dziewczynka żyje i czeka na odnalezienie. Czy w takich sprawach nadzieja pomaga, czy przeszkadza w poszukiwaniach? Co byście zrobili na miejscu rodziców? 7 marca 2013 roku. Tylmanowa, województwo małopolskie.
16-letni Seweryn Adamczyk opuszcza dom po rodzinnej kłótni. Miał ze sobą tylko telefon i kilka złotych. Ostatni raz widziano go na przystanku autobusowym. Policja sprawdzała wszystkie możliwe kierunki, od ucieczki z domu, przez porwanie, po nieszczęśliwy wypadek. Telefon chłopaka wylogował się z sieci, a żaden z jego znajomych nie miał z nim kontaktu. Z czasem pojawiały się sygnały, że Seweryn był widziany w innych miastach, ale żaden trop nie został potwierdzony. Czy to możliwe, że Seweryn chciał zacząć nowe życie, czy raczej padł ofiarą przestępstwa? Jakie są wasze teorie? W policyjnej bazie danych wciąż znajduje się ponad 50 dzieci, których poszukiwania trwają dłużej niż 5 lat. Każda z tych spraw to osobna tragedia i pytania bez odpowiedzi. Może ktoś z was pamięta szczegóły, które mogą pomóc rozwiązać te zagadki? Jeśli tak, nie wahajcie się skontaktować z odpowiednimi służbami. Jeśli interesują was podobne historie, dajcie znać w komentarzach, o jakich zaginięciach lub niewyjaśnionych sprawach chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. To pomaga rozwijać kanał i docierać z tymi historiami do większej liczby osób. Dzięki za oglądanie. To był kanał Tajemnice na jednym oddechu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że każda informacja może mieć znaczenie.